Przepraszam, czy jesteście z Kalisza? Tak, Tak, A jak macie na imię? Kasper. ja Wiktor jestem. Mam takie pytanie, ponieważ robię filmik o Stefanie Szolcu-Rogozińskim. Czy ta postać jest wam w jakiś sposób znana? I bardzo dobrze. W jakimś stopniu. Tak. Co możecie o nim powiedzieć? Był podróżnikiem, jest Patronem? patronem drużyny harcerskiej 62 KDHS Brzoza. Sam byłem w niej, więc też o nim dużo słyszałem. Czy jest znana ta postać? No wszystko co tu kolega właściwie powiedział, no to ja miałem też powiedzieć. No ale no, był owszem patronem. A powiedzcie mi, czy kojarzycie jakieś pamiątki tutaj w Kaliszu Jest na pewno poświęcone właśnie Stefanowi? Jest pomnik. Pomnik Pomnik? Gdzie? Pomnik jest na koło Rynku Kaliskiego. Kurczę, ja nie pamiętam tej ulicy niestety. Koło rynku, koło mostu. Zadaję takie... O właśnie, już teraz... Koło mostu jest koło rynku od ulicy Nieważne. Górnośląską w dół. Przy Prośnie, przy moście O właśnie, kamiennym, przepraszam, tak, tak. ławeczka. Jest ławeczka, Szolca. można usiąść sobie zdjęcie zjeść. Dokładnie. Któż z nas w wieku nastoletnim nie marzył o rzeczach, które z racjonalnego punktu widzenia nie mogły się udać? Chyba każdy z nas. Pytanie tylko, komu udało się je spełnić. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam chłopaka, który w wieku 17 lat wstąpił do Carskiej Wojskowej Akademii Marynarki Wojennej. W wieku 19 lat został już licencjonowanym oficerem tejże marynarki. W wieku 20 lat odpłynął pół świata w rejsie z Kronstadtu do Władywostoku. Natomiast w wieku 20 lat był już praktycznie na ustach całej Europy. Któż to taki? Za chwilę się przekonacie. Oto i on. Stefan Szolc-Rogoziński. Rok 2017 był tutaj w Kaliszu ogłoszony rokiem Stefana Szolca-Rogozińskiego. I w tymże roku ufundowano właśnie tę piękną ławeczkę. Stoję teraz na tle kamienicy, w której 14 kwietnia 1861 roku urodził się Stefan Szolc. Stefan pochodził z niemiecko-polskiej rodziny. Jego ojciec Ludwik Scholz był Niemcem i właścicielem, spadkobiercą po Beniaminie Repwanie fabryki sukienniczej. Natomiast matka, Malwina z Rogozińskich, była córką znanego wówczas w Warszawie adwokata. Można powiedzieć, że Ludwik Scholz dbał o byt rodziny, aby jej niczego nie zabrakło. Natomiast wychowaniem synów zajęła się Malwina Rogozińska i trzeba przyznać, że udało jej się to znakomicie, ponieważ swoich 4 synów wychowywała w duchu polskim, mimo iż urodzili się przecież w rodzinie niemiecko-polskiej i na dokładkę jeszcze
w zaborze rosyjskim. I mimo, że Malwina Rogozińska zmarła dość wcześnie, bo nie skończyła 37 lat, to jednak efekty jej wychowania były znakomite. Stefan mówił po polsku, pisał po polsku, znał polską historię i utożsamiał się z Polakami. Do tego stopnia, że uzyskawszy pełnoletność, postanowił zmienić swoje nazwisko i pisane po niemiecku nazwisko Scholz przez SCH i TZ na końcu zamienił na polskie Scholz, pisane przez Sz. Natomiast jako swoje główne nazwisko dołączył nazwisko panińskie matki. A zatem odtąd nazywał się Stefan Scholz Rogoziński. Ze swoimi braćmi pisywał w języku polskim. Prawdopodobnie, tu już wyprzedzam fakty, również najmłodszy brat Stefana, Kazimierz, także pod wpływem polskiej żony zmienił swoje nazwisko na Scholz, pisane po polsku, ponieważ tak został wyryty napis na jego nagrobku i jako jedyny został on pochowany na cmentarzu katolickim, a nie w rodowej kaplicy. Chciałbym się podzielić jeszcze taką ciekawostką, że po lewej stronie od kamienicy Scholzów, czyli kamienicy, w której urodził się i wychował Stefan Scholz, znajduje się pomnik innego wielkiego kaliszanina, Adama Asnyka. W wieku 12 lat z niewiadomych dla mnie powodów rodzice wysyłają Stefana do gimnazjum we Wrocławiu. Tutaj poznaje urodzonego w Trzemesznie Klemensa Tomczeka. Chłopcy szybko się zaprzyjaźniają, spędzają ze sobą bardzo wiele czasu i Stefan zaraża Klemensja swoją pasją podróżniczą, bo już wtedy Stefan bardzo interesował się podróżami i szczególnie Afryką. Czytał wszystkie możliwe wydawnictwa, które ukazywały się na rynku bądź w prasie i snuł plany własnej wyprawy do Afryki. Szczególnie interesowały go kraje nieodkryte jeszcze lub bardzo mało odkryte, a szczególnie Kamerun. W 1878 roku chłopcy kończą gimnazjum i ich drogi się rozchodzą. Klemens Tomczek wybrał Akademię Górniczo-Hutniczą, natomiast Stefan Scholz Rogoziński wybrał Akademię Marynarki Wojennej w Kronsztadzie, w Zatoce Newskiej, w pobliżu Petersburga. Ludwik Scholz był bardzo oburzony decyzją Stefana. On widział w nim swojego następcę, spadkobiercę fabryki i nie mógł pojąć, dlaczego Stefan, który wcale nie wykazywał zainteresowań wojskowością, wstąpił do marynarki wojennej i to jeszcze rosyjskiej w dodatku. Natomiast Stefan uzasadnił mu to w ten sposób: ojcze, przecież dobrze wiesz, że od zawsze interesowały mnie podróże, a będąc marynarzem będę mógł je realizować za darmo. Wstępując do marynarki wojennej,
Stefan od razu założył sobie, że nie będzie 4 lat marnował na naukę i musi ten czas skrócić. Postanowił zostać najlepszym kadetem. Ten cel udało mu się osiągnąć i już po 2 latach przystąpił do egzaminów końcowych. I mając zaledwie 19 lat został oficerem marynarki wojennej w Kronsztadzie i mało tego, od razu dostał angaż na fregatę pancerną generał-admirał, która szykowała się do rejsu z Kronsztadu do Władywostoku. I był to pierwszy rejs dookoła połowy świata, ponieważ generał-admirał płynął przez Morze Bałtyckie, Morze Północne, Zatokę Biskajską, wzdłuż wybrzeży zachodniej Afryki, przez archipelagi Wysp Azjatyckich oraz Morze Japońskie. Po raz pierwszy Stefan dotknął stopą Algierii, Maroka, Wysp Zielonego Przylądka i pewnie jeszcze wielu innych ciekawych miejsc, w których generał-admirał się zatrzymywał. W drodze powrotnej w Zatoce Biskajskiej, czyli między Hiszpanią a Francją, rozszalał się straszliwy sztorm. Tak potężny, że nawet generał-admirał nie wytrzymał i jeden z silników uległ awarii. Kapitan zdecydował się naprawić go we francuskim Breście. Zajęło to aż 2 miesiące, ale ten czas Stefan Scholz-Rogoziński wykorzystał na realizację swoich planów. Najpierw odwiedził Towarzystwo Geograficzne w Paryżu. Tam od sekretarza tego towarzystwa dowiedział się, że w Neapolu istnieje klub afrykański, któremu przewodzi profesor Giovanni Licata i oni na pewno będą bardzo zainteresowani tą wyprawą. Stefan niezwłocznie udaje się do Neapolu i spotyka się z Giovannim Licatą oraz Gustawem Bianchi. Przedstawia im swój plan. Giovanni Licata potraktował propozycję Stefana bardzo poważnie, zorganizował mu pewne prelekcje i stwierdził, że bardzo chętnie przyłączy się do tej wyprawy. Niestety Stefan po pewnym czasie rozmyśli się z ich udziału, ponieważ wówczas byłaby to wyprawa włoska, a poza tym wszelkie zasługi profesor Giovanni Licata zapewne przypisałby sobie. Stefan byłby wtedy w tej wyprawie pionkiem, a nie o to mu chodziło. Poza tym chodziło mu o to, żeby była to polska wyprawa, żeby Europa mówiła o Polakach, którzy badają Kamerun, mimo iż kraju jako takiego nie było. Jeszcze z Brestu Stefan wysyła do Filipa Sulimierskiego, który jest właścicielem i redaktorem naczelnym Wędrowca, popularnego w Warszawie czasopisma krajoznawczo-geograficznego, anons, w którym informuje o swoich planach wyprawy do Kamerunu i że poszukuje chętnych do współudziału w tej wyprawie.
I wówczas można powiedzieć, że rozpętała się burza medialna. Po stronie Stefana Szolca Rogozińskiego staje Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Wacław Naukowski, ojciec Zofii Naukowskiej oraz Tytus Chałubiński. Gorącym przeciwnikiem wyprawy Stefana i pomysłu w ogóle Stefana był najważniejszy wówczas krytyk literacki okresu pozytywizmu Aleksander Świętochowski, który stwierdził, że to są fanaberie młodzieńca i wolałby te pieniądze wydać na przykład na budowę jakichś przytułków bądź szkół. W tym anonsie był także apel o wsparcie finansowe społeczeństwa. Niestety ten apel pozostał jakby bez echa. Troszeczkę prelekcje, które wygłaszał Stefan w Warszawie, a potem w Krakowie, zyskały mu pewną przychylność społeczeństwa. Niemniej jednak arystokracja była bardzo obojętna i Henryk Sienkiewicz oraz Bolesław Prus pisywali w prasie, że nasze społeczeństwo, nasza arystokracja woli wydać pieniądze na Sarę Bernard, która wówczas odwiedziła Warszawę i była najpopularniejszą aktorką europejską, a nawet światową, bo Sara Bernard zjeździła niemal cały świat ze swoimi monologami i przedstawieniami. Więc ironicznie Prus i Sienkiewicz stwierdzili, że nasza arystokracja woli wydać pieniądze na Sarę Bernard niż poprzeć ambitnego młodego człowieka, który chciałby rozsławić imię Polaków na całym świecie. Na ogłoszenie w Wędrowcu zaczęły spływać pierwsze oferty kandydatów, a wśród nich list od Klemensa Tomczego, przyjaciela Stefana z czasów gimnazjalnych. Stefan bardzo się ucieszył, że będzie mógł popłynąć do Afryki ze swoim najlepszym przyjacielem. Zgłosił się także Leopold Janikowski, starszy od nich o jakieś 5 lat, meteorolog z Warszawy, który, aby wziąć udział w wyprawie, sprzedał cenną kolekcję monet. Spośród kandydatów Stefan wybrał jeszcze 2. Był nim Józef Hirschenfeld-Mielecki oraz Władysław Ostaszewski. Po prelekcjach w Warszawie i w Krakowie Stefan przyjechał do ojca. Wiedział, że on mógłby go wesprzeć finansowo, ale też wiedział doskonale, że jest bardzo przeciwny tej wyprawie. No i ciągle jest na Stefana obrażony, że ten nie chce objąć po nim fabryki. Zdecydowanie Ludwik Scholz powiedział, że nie wesprze go finansowo. Na co Stefan odpowiedział, że gdyby mama żyła, to na pewno by go poparła, bo zawsze go wspierała w różnych, najdziwniejszych nawet pomysłach. Ale podziękował ojcu za naukę determinacji w dążeniu do celu. I oznajmił, że skoro jest taka jego wola, to on nazajutrz uda się do adwokata, aby spieniężyć należny mu posag po matce. Tak też uczynił i spore fundusze na realizację swojej wyprawy uzyskał właśnie z tego posagu. Weronika Wierzchowska w powieści o Hajocie, czyli żonie Stefana Szolca Rogozińskiego, pisze,
że także Teodor zrzekł się swojej części spadku i przekazał ją Stefanowi. W każdym razie zgromadzone pieniądze, trochę ze zbiórek społecznych, trochę ze spadku po mamie, pozwoliły Stefanowi na kupno fregaty, którą nazwał Łucja Małgorzata. Przynajmniej na pierwszą ratę. 6 marca 1882 już roku Stefan przybywa tutaj do Kalisza i tutaj wygłasza swoją ostatnią prelekcję. Sala jest pełna i publiczność zgotowała mu owację na stojąco. Na tej prelekcji był także jego ojciec, Ludwik, który po wystąpieniu Stefana podszedł do niego i przyznał, że jest z niego dumny i że jednak może nie w takiej kwocie, jaką by sobie Stefan życzył, ale wesprze go finansowo. Również niemały wkład finansowy Stefan uzyskał od przychylnego mu hrabiego Branickiego, który wówczas przebywał w Paryżu. Trzynastego grudnia 1882 roku marzenia Stefana się spełniają. Fregata Łucja Małgorzata, która tak naprawdę była przerobionym lugrem, czyli takim żaglowcem połowowym, nie nadającym się do rejsów po Oceanie Atlantyckim, wyrusza z portu w Havre we Francji. Dla Polaków, my już wiemy z historii, grudzień to nie był dobry czas, a szczególnie 13 grudnia.